Godzina 7:30. No i mamy następny dzień, mglisty bardzo. Tu obudziły mnie o 7 krople spadające na dach. Zdziwiło mnie to, bo przecież deszczu miało nie być. No i rzeczywiście deszczu nie było, ale była za to mgła potworna, która się na drzewach skraplała. No i te krople spadały tutaj na dach. Wobec takiej wilgotności potwornej to od razu włączyłem ogrzewanie na gaz, bo tam świeczki się paliły, znaczy już się nie paliły, bo zgasły gdzieś, nie wiem o której, ale było chłodno, tylko 10 stopni było w środku. No ale teraz zaraz tu ogrzejemy atmosferę i to prawdopodobnie ostre grzanie będzie, bo tam grzejnik chodzi, a tutaj tu drugi grzejnik. To chyba bardziej wydajny. No to wyciąg od razu. Dobra. Jest trochę herbaty. Wczorajszej. No tak, przeszedłem się rano, tam o 7:30 i kolano jakoś tak mocno nie doskwiera. Raczej jest ok. Znaczy w miarę ok, w miarę. Nie można mówić, że jest całkiem ok. Serki może, bo jest ich trochę. Tu wczoraj wieczorem włączyłem taki mały wentylatorek, jest przewidziany na zimę, który tutaj z wnętrza bierze powietrze i przetłacza je do pomieszczenia akumulatora.
żeby tam było ciepło. Bo tutaj co prawda akumulator jest od tej strony trochę ogrzewany, nie? A z drugiej strony na zewnątrz jest izolacja w miarę dobra. I tak myślę, że zimą to może nie wystarczać. Dlatego jak widziałem, że wczoraj temperatura szybko spada, bo faktycznie było chyba tylko 4,5 stopnia nad ranem, to włączyłem ten wentylatorek i chyba daje radę, bo wieczorem te napięcie akumulatora było 13,1, teraz jest 13, więc niewielki spadek był. Natomiast w poprzednich dniach spadek przez noc był około 5, 6 nawet tych dziesiątych volta. Po prostu nad ranem, jak temperatura mocno spadła, to i chyba tam spadała i dlatego taki był duży spadek. Chyba. Może akurat też dobrze naładowany był akumulator, bo do ładowania go nie używałem, do ładowania roweru, więc być może to też kwestia dobrego naładowania. Oj, masło stwardniało, pierwszy raz chyba tak. No, musiało być chłodno. Aczkolwiek spało się wyśmienicie. Właśnie. A tutaj właśnie było około 10 stopni w środku. To bardzo dobrze się spało. No i tak wydawało mi się, że trochę za gorąco. Ale może tylko tak mi się zdawało. No to dzisiaj ruszam dalej. W takim razie nie ma co tutaj gnić. Zwłaszcza, że miejsce jest takie sobie. Nie jest źle, ale jest szansa na lepsze. Co prawda roweru nie ładowałem wczoraj w ogóle, ale no niewiele przejechał. Nawet chyba nie było 10 km. 7, 8. Więc tam nie widać nawet tego zużycia prądu. Co prawda po kiepskich drogach to zużycie się zwielokrotnie, ale tak czy inaczej to nie jest dużo. Więc myślę, że udam się na następne miejsce i teraz chyba po drodze naładuję rower, bo chciałbym pojechać na takie miejsce biwakowe nad Wdą. No niestety tam może być trochę zacienione te miejsce, bo drzewa rosną. To być może nie będę mógł tam ładować, słabe warunki, no, ale po drodze na pewno jakieś się znajdą.
No, tutaj już rozpoczęło się ładowanie, mimo że mglisto jest. Panele rozpoczęły pracę. Co prawda 0 W, 0 A, no ale jakiś prąd tam płynie. To 16V. O Jezu. Bank sobie przypomniał o mnie. No, a tam już w lesie grzybiarze są. Dlatego najbardziej lubię wiosenne wycieczki. W marcu jest czasami często pogoda przyzwoita. Jest zimno, owszem, ale słońce jest dosyć wysoko i panele dają radę coś zebrać energii z tego słońca, a nie ma w lesie sezonu na nic. Ludzie nie hasają po lesie non-stop. Wtedy wiosną właśnie marzec, kwiecień, bo już maj zaczyna się trochę podróżowanie innych ludzi. Marzec, kwiecień, lasy puste są. No dzisiaj do przejechania około 20 km. Tutaj z nad jeziora Kły przez Bielę i Karsin do miejscowości Bąk i tam później w bok od Bąka nad Wdę. Tam jest takie pole biwakowe ze zdjęć, całkiem sympatyczne. Teraz nie powinno być tam nikogo, bo to jak spływy są latem, to tam pewnie jest okupowane przez biwakowiczów. Ale teraz tak być sam. Ale nawet jak ktoś będzie, to też będzie sympatycznie, ale nie będzie tłoku. Bo tak jak ja jeżdżę cały rok, tak i kajakarze też niektórzy cały rok pływają po rzekach, nawet zimą. Więc może się trafić towarzystwo. Jeszcze jedną kromeczkę zjem. Tymczasem chyba na deser zjem ją z drzewem. Gdzieś powinien być drzewem. Jest na swoim miejscu, proszę. Dziwny odgłos.
takie bardzo niskie drganie. No, co jest to? Bardzo niskie. Dziwny trochę. Wiem, co to tak było. To tutaj ten palnik się. O! Gaśnie. No właśnie. O! To było takie jak palnik mało gazu dostaje, takie wybuchy jakby tego gazu, zapala się, gaśnie, zapala, gaśnie i dlatego tak słyszałem to tak jakby na zewnątrz, ale to było tu w środku. Ciekawe, bo czy to butra się wyczerpała? Możliwe, bo ten gaz jakiś dziadowski jest, bardzo szybko się wyczerpuje, albo po prostu zbyt mało rozkręciłem to i w miarę spadku ciśnienia w błotliznę było za mało. No ale tutaj ten jest 19 stopni, a zaraz i tak będę się zbierał, więc już nie zapalam tego.
to szlak. No dobrze. Intuvia odmawia współpracy. No nie jest dobrze. Tutaj ten rozdzielacz czy tam wyświetlacz nie działa, Intuvia, więc nie ma wspomagania, a bez wspomagania nie ma jazdy. Będzie wesoło. Być może tutaj bateria tutaj w tym się rozładowała, bo tu są wyłamane te mocowania i na gumkę to wszystko jest i w trakcie tego jazdy trochę się tam rozładowała bateria w tym wyświetlaczu i muszę teraz poczekać, aż się trochę podładuje. No, chwilę poczekam. Ależ numer nie wyciął tutaj ten wyświetlacz, no. Bateria jest ok, sprawdzałem. Na baterii działa wszystko. Gorzej by było, gdyby bateria siadła na koszt duży. A ten wyświetlacz to jest, teraz trzeba zamówić. Wracam do Biela i tam znalazłem na telefonie ofertę, że jutro dostawa będzie. No ale to jutro będzie po południu, to dopiero pojutrze ruszę, czyli 2 dni w Bielu nad jeziorem zostanę. Zanim się uruchomi, jeszcze zobaczę. Może się zastanowił. No niestety nie zastanowił się. Co to? Czemu tu się nie uruchamia? Laptop nie chodzi?
jaja. Może się jeszcze nie obudziłem. Wszystko się psuje? Może rozładowałem wczoraj. Może właśnie. No tyle, jeśli ja nie wiem, będzie działać. No dobra, załatwione. Jutro będzie dostawa. Na szczęście to w dobrym miejscu się stało. Jeszcze blisko jest do Wiela. Miejscowość wysoka. Tutaj łączność była. No ale teraz muszę zmienić program. Teraz już z Wiela będę jechał prosto do domu, żadnych tych, niestety tutaj już trzeba zrezygnować z wielu miejsc, w zasadzie z dwóch.
Tak, nagrywam. Ja już oglądałam. Będziemy na odcinku. No, pewnie tak. Dzień dobry. Super, dzień dobry. Będziemy na... Tak. Specjalnie zostawił ten kawałek. Pan tylko mieszka. Ej, to jest Dziękuję, ale ja już tutaj. No, sukcesy wytrzymały. Tak. A to panele to co? Żeby był prąd? No, rower jest elektryczny. Aha. Tak, ładuję z tego rower. Panu zimno? Nie, ogrzewanie jest, widzi pani, tu komin jest. Jest kominek. Przyjechał. No niedaleko, tutaj z nad jeziora Kły, ale miałem jechać dalej. Tylko zepsuł mi się jeden napęd w rowerze. Teraz zamówiłem części, muszę czekać aż jutro przyjdą do paczkomatu. Tak, ja tutaj przypadkowo jestem. Miałem jechać dalej. Będę musiał tu nocować po prostu. Jakich nowości wiemy? No i znów na plaży w Bielu. Nie spodziewałem się, że tu wyląduję. Aczkolwiek no, była taka opcja, ale nie chodziło o te warunki. Tam jest słońce. No tak, tam jest południe. Teraz tu będzie szło słońce. Dam tak może w ten sposób. Albo nie, właśnie tak równolegle. Tak, tam. Żeby wystawić te panele.
No, rozstawiłem całą swoją moc i rower się ładuje teraz, ale efekty chyba nie są zbyt duże, bo tutaj napięcie spadło o 1 V. Ale zobaczmy tutaj, ile tam daje. No, 37 W. To nie jest zbyt dużo. Będę musiał wyłączać co jakiś czas chyba, żeby znów akumulator się doładował. No teraz słońce wyszło zza drzewa, tak jedno wysokie drzewo tam było i od razu tutaj te wartości podskoczyły. No już mamy 120-130 W i 9 A. Nieźle. I tutaj będzie jakiś czas ten wysoko słońce będzie nam tutaj dużo dawać. Trochę gdybym tam dalej stanął, to mniej by zasłaniały te drzewa, ale tam dalej nie było śmietnika blisko. Mi chodziło o to, żebym miał jeszcze śmietnik, tutaj jest zaraz, żebym nie musiał chodzić daleko, wyrzucać śmieci. No i trochę przywiązałem się do tego miejsca, bo tutaj już kiedyś nocowałem, prawie że w tym samym, może tam bliżej w tamtą stronę troszkę, bliżej lasu. No dobrze. Wygląda na to, że teraz jest, zdaje się, koło 1:00 chyba. No, 13 dokładnie. O, to jest idealnie południe teraz. O. Dobrze. No to teraz jakiś lunch. Po lunchu na zakupy tutaj do tego, żeby coś kupić na obiad. Niestety tutaj jestem na tej plaży. Nie widać, żeby kiedykolwiek ktoś palił grilla. Nie chcę tutaj tak zbyt drażnić ludzi, więc chyba coś tutaj trzeba będzie zrobić. W międzyczasie chyba coś popatrzę, może jakąś inspirację znajdę w internecie. No jak na prognozę pogody, to wcale tutaj nie jest tak źle, bo miało być mniej słońca. Ja myślę, że ja zrobię inaczej. Jutro, jak tylko dostanę tą część, myślę, że to będzie około 14, to tu niedaleko zaraz jest pole kempingowe i po prostu tam bym mógł doładować tą drugą baterię, którą panele specjalnie nie chcą ładować. No, posunąłbym się kawałek też w stronę domu. Wieczorem rozpracuję tutaj dalszą trasę. Zobaczymy, czy są mam jakieś informacje na maila odnośnie nie te okulary.
Kupiłeś i zapłaciłeś. Display, wyświetlacz, sterownik Bosch Intuvia. Złożenie zamówione. No kurczę, było, że jutro dostawa. Jutro w punkcie. Zobaczymy. Kup do 14. No, 2 godziny przed 14, bo to o 12 zamawiałem. Powinno być jutro. Zobaczymy, jak to będzie. Chociaż pobyt w tym miejscu nie jest tym, co chciałem osiągnąć, to jednak tu widokowo będę miał ładne miejsce. Z jednej strony widok na jezioro, a z drugiej strony widok na park. Może zobaczyć, ile wody jest. Trzeba będzie chyba wypełnić. Zaraz tutaj się nagrzeje ładnie pomieszczenie. No, ale ładowanie idzie nieźle. Super. No, teraz spadło tylko 110. Ale waha się od 110 do 120. No i 9 amper, także nie jest zła moc prądu. To dzisiaj już czwartek jest. Oj, dobrze, że to czwartek. Gdyby była sobota i to by mi się spieprzyło, to by trzeba było długo czekać na dostawę. No. To byłoby niepomyślnie. No trudno. Niezbadane są wyroki boskie. Zamiast masła użyję taki serek topiony. No to spróbujmy, co to za szprot w pomidorach. Zwykle jem w oleju. Oj! Tu jeszcze mniej jest tych szprotów niż w tym oleju. No tak, no to wykosztowali się na pomidory, to zaoszczędzili na szprotach. Oczywiście ta inflacja zżera tutaj. W takiej puszce będą 3 szproty tylko. Jak chodzę, nie boli kolana, ale tak tu w dotyku
Ta rzepka jest obita tam z wierzchu. No coś. Dobrze, że to tak się skończyło. Mogło być gorzej. Chodzą panie, mamy różne zajęcia, różne spotkania, różne imprezy, jak nie. Włączę lekkie podgrzewanie tutaj. Naprawdę bawimy się na wesoło, na bogato nieraz, bo i torty są, i potem skąpy są, i śpiewy nieraz są, bo jak się bawić, to się bawić. Ale niektórzy chce z tym uczestniczyć, niektórzy się zamykają w domach i to bardzo No, ale wyłączę radio, bo zaraz puszczę muzykę i YouTube się pogniewa. Że jakaś muzyka jest w tym. Na wideo. Dobrze, teraz włożę najpierw to, podstawkę. Stawka jest teraz to. No zawsze to parę stopni tam trochę podgrzeje, bo dużo nie potrzeba, bo jest 19 stopni. A chodziłoby mi o to, żeby było 22. O, nawet 23. No coś tak. No teraz się mocno założyło. Mamy. Widzę przyjaśnienie tam dalej. Wtedy włączę znowu ładowanie. Akurat. Dopiję herbatkę. No i podczas ładowania Intuwia ożyła. Ciekawe, co to było za awaria. Zrobiłem zakupy spożywcze. Będzie pyszna kolacyjka. Oj, te słońce bardzo nisko już chodzi. O jest, jak nisko. Myślałem, że tu nad drzewami przejdzie, ale nie. No, tam dalej miałbym słońce. Tutaj nie ma już. No więc trzeba rozpakować się i działać coś. Na dzisiaj kaszaneczka. Kaszaneczka, muszę cebulkę odsmażyć i później to razem z cebulką. Znowuż upaprane wszystkie naczynia, bo najpierw tę cebulkę na patelni podsmażę. Chociaż nie, najpierw w rondu podsmażę i później do ronda to wrzucę i zaoszczędzę te czyszczenie patelni. Tutaj wędzona ryba i na jutro, jak się uda,
Odgrzeję to na tym, na grillu, jak jutro dojadę gdzieś tam. Jak nie, no to tutaj. Mianowicie golonka. Goloneczka taka nieduża, a taki akurat. Super, super zakup. No dobrze. A jak tu temperaturka? Tylko 18,5. Te świeczki coś słabo grzeją, no ale świeczki razem ze mną, jak ja tu grzeję, to dopiero jest jakaś odpowiednia temperatura. No było już 21 chyba i pół, jak wychodziłem. No, ma tutaj takie lekko podgrzane powietrze jest. Nie jest chłodne, tak jak z zewnątrz. Dobrze. Jakieś głosy słyszę. Czyżby to już choroba psychiczna? Bo nikogo nie ma w pobliżu. Tam widzę na jeziorku rybki tak się spławiają, drobne, jakby okonie je atakowały od spodu. Dosyć daleko od brzegu. Nie dam rady dorzucić spinningiem chyba, bo to małe błystki trzeba. Dużo bym dał radę. No, zaczynamy gotowanie, bo to już 5. Słyszałem, tam w kościole biły dzwony. A poza tym to tutaj chłodno się robi, bo coś, chyba świeczki zgasły tam w środku. Więc trzeba podgrzać atmosferę. Nie chcę włączać tego grzejnika, bo zaraz jak zacznę gotować, to tu będzie za gorąco. Więc lepiej chwilę poczekać i później trochę się zaoszczędzi na gazie. Ostra cebula, szczypie już w oczy. Ostra cebula.
To co to? Skręcone. Wydawało mi się, że skręcałem. Były cały czas odkręcone wcześniej. Zakręciłem. No tak, do wody gotowałem przecież. Kaszaneczka. Kaszanka z czosnkiem. Jak to wygląda na naturalny flak. Dobra. Przyjmę, że naturalny. Pokroję. Wyciąg jest dobrze. No, ale chyba zasłonię tu okno od tego, od strony chodnika, bo tutaj sobie różne coś zaglądają. A po co mają się interesować? Co ja jem? Odrobinę prywatności. Teraz zapalę światło. No dobrze, dobrze. Jest gotowa. Też zasłonię. O. I teraz tu mam widok jeziora piękny, a tu piękny widok kaszanki. Trochę nie ostygnie, żeby położyć.
chociaż może z tą ścierkę. Bo tutaj patelnię jak taką gorącą położyłem, to się trochę odcisnęło tutaj na patelni. Przywarło. Takich bardzo gorących garków nie można. Najwyraźniej 100 stopni jest ok, ale więcej nie. Dobrze, a gdzie piwo? No chyba na zewnątrz jest, tam gdzieś. No, muszę przewentylować jeszcze trochę. O, jeszcze przecież ketchup. No dobrze. No to już chyba wszystko jest. Tu chleb. Śmieci tu. Ale zimne. No. Nareszcie. Tylko jak ketchup teraz nakładać, skoro to nie jest na talerzu. Ja nie chcę mi się talerza brudzić. Ale dobrze, to może bez ketchupu. Bardzo dobra kaloria. Tak jak lubię. No, widać, że jezioro żyje. Mnóstwo śladów po spławiających się rybach. Mam tu wędki, ale jakoś tak nie ten. Trudno o dobrą okazję, żeby połowić. O, trzeba będzie położyć chyba ten panel, bo od nas może mocniej wiać i będzie telepać. No ale to zaraz po tym. Na razie jest cisza, zero wiatru. Na jeziorze wody glazur. Nie ma pośpiechu. Dopiję piwo i położę. Chyba przerzucę panele na drugą stronę. Jak będzie wschód jutro, to od razu będą te lepiej będą
działać. No, trochę wykąpałem się. Znaczy, no tak, w wiadrze ciepłej wody się umyłem, no ale praktycznie się wykąpałem. No i teraz chyba jakąś herbatkę zrobię sobie. Żeby się napić na noc i coś chyba poczytam. Coś tu jakieś syreny wyją. Teraz o, słychać sygnał jakiegoś samochodu uprzywilejowanego. Może to w straży pożarnej była taka syrena, żeby to ochotnicza straż pożarna jakieś, żeby wszyscy się zgłosili. Nie widać, żeby coś się paliło w pobliżu. Herbatka na wieczór. A temperatury mamy, no ładnie, 6 stopni na zewnątrz, tutaj 21. Ale już od no, pół godziny chyba chodzi grzejnik. Daje to ciepłe powietrze. Ciekawe. Co to się tam dzieje? Dzisiaj chyba będzie najzimniejsza noc tej wycieczki, bo tutaj ma zamiar spać gdzieś do 2 stopni tylko nad ranem. Ale już następne dni będzie po 10 stopni w nocy. No i zachmurzenie, cholerne zachmurzenie. Duże. Jutro jeszcze będzie trochę słońca, ale pojutrze już nic. Jak widać, aczkolwiek za mocno im nie można ufać. No, dzisiaj będzie najzimniejsza noc w tej wycieczce. Jest 22:40, a jest tylko 4 stopnie na zewnątrz. W środku tylko 19,5. Także ustawiłem tutaj palnik na minimum. Nowy kartusz jest założony. Zobaczymy, jak tu przez całą noc będzie dawać temperaturę.